naszym winowajcą i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Moniko, Módl się za nami. Święta Heleno, Módl się za nami. Święty Piusie X, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. So today I will speak to you about opinionism. Dzisiaj będziemy mówili, ksiądz biskup będzie mówił o opinionizmie. This is a burning issue among traditionalists. To jest bardzo bolący problem dzielący tradycjonalistów. The vacancy of the apostolic see, the non-papacy of Francis, and for that matter of Benedict XVI, John Paul II, John Paul I, Paul VI, and even of John the 23rd, is an issue which has divided traditionalists perhaps more than any other over the past 40 years. Wakat Stolicy Apostolskiej, począwszy od Franciszka przez Benedykta XVI, Jana Pawła I, II, Pawła VI na ordynarnym XXI, to kwestia, która jak chyba żadna inna dzieli tradycjonalistów od ponad 40 lat. Of those who have taken the path of resistance to the reforms of Vatican II, the majority profess to be Sede-Planists. That is, they hold that Francis is a true Roman pontiff. Spośród tych, którzy obrali drogę oporu wobec reform Soboru Watykańskiego II, większość reprezentuje stanowisko sedeplenistyczne, to znaczy utrzymują oni, iż Franciszek jest prawdziwym biskupem rzymskim. They do so usually under the direction of the Society of St. Pius X. Zazwyczaj czynią to pod przewodnictwem Bractwa Świętego Piusa X. Others, a minority but not an insignificant minority, are Sedevacantists. That is, they say that John Paul II or the other Vatican II popes is not a true Roman pontiff, nor are his Vatican II predecessors. Inni, mniejszość, aczkolwiek też znacząca, są sedewakantystami, czyli stwierdzają oni, że ani Jan Paweł II, ani jego soborowi poprzednicy nie są prawdziwymi biskupami rzymskimi. The difference of theological position has caused a worldwide agony among those who are resisting Vatican II. Ta różnica koncepcji teologicznych spowodowała ogólnoświatowe zamieszanie wśród tych, którzy przeciwstawiają się Watykanu II. Each side claims that its view is the right one, and indeed necessary in order to maintain a Catholic position. Każda strona twierdzi, że jej stanowisko jest tym właściwym i koniecznym dla utrzymania katolickiej postawy. Each side accuses the other of being schismatic. Każda strona oskarża drugą o schizmę. In the autumn of 1979, Archbishop Lefebvre issued a declaration in which he stated that he would not tolerate in the Society of St. Pius X those who refused to place the name of John Paul II in the canon of the Mass. Jesienią 1979 roku arcybiskup Lefebvre wydał deklarację, w której stwierdził, że w Bractwie Świętego Piusa X nie będzie tolerował tych, którzy odmawiają wymienienia w kanonie mszy świętej imienia Jana Pawła II. He dismissed a number of priests in Europe for refusal to observe the dictum. W Europie usunął wielu kapłanów za odmowę podporządkowania się temu nakazowi. In the summer of 1980, he came to America with the same agenda to dismiss those who would not say the name of John Paul II in the canon. Wiosną 1980 roku przybył do Ameryki w tym samym celu, aby usunąć tych, którzy nie wymieniali imienia Jana Pawła II w kanonie.
kanonu. In the course of the negotiations with the American priests, however, Archbishop Lefebvre came to a compromise of sorts. Jednakże w trakcie negocjacji z amerykańskimi kapłanami arcybiskup Lefebvre poszedł jednak na swego rodzaju kompromis. He would not throw out the priests from the Society of St. Pius X if they would agree to keep their sedevacantism to themselves. Miał ich nie wykluczać z bractwa, jeżeli zgodzą się swoje sedewakantystyczne przekonania zachować dla siebie. They could leave out John Paul's name from the canon as long as they did not make a public issue out of it. Mogli nie wymieniać imienia Jana Pawła II w kanonie, o ile nie będą tego nagłaśniać. Opinionism was born. Tak narodził się opinionizm. The Archbishop himself would formulate the fundamental tenet of opinionism, saying this: I do not say that the Pope is not the Pope, but I do not say either that one cannot say that the Pope is not the Pope. Sam arcybiskup miał sformułować podstawową zasadę opinionizmu. Nie mówię, że papież nie jest papieżem, ale również nie twierdzę, że nie można powiedzieć, że papież nie jest papieżem. The point of this article, it's better in French. The point of this article is to examine opinionism and to render judgment whether it is a legitimate position to take. Celem artykułu jest przeanalizowanie opinionizmu i wydanie osądu, czy jest on właściwym stanowiskiem. So first, what is opinion? An opinion is an idea or doctrine which you hold to be probably true. Co to jest opinia? Opinia jest to idea lub pogląd, który uznaje się za prawdopodobne i prawdziwe. At the same time, however, you have a founded fear that its opposite may be true. Jednocześnie jednak zachodzi uzasadniona obawa, że to opinia przeciwna może być prawdziwa. So the mind is definitely leaning toward one idea and rejecting its opposite, but not completely. Umysł zdecydowanie skłania się ku jednej idei, a odrzuca tę przeciwną, lecz nie całkowicie. It does not totally accept the one as true, nor totally reject its opposite as false. Nie akceptuje całkowicie jednej jako prawdziwej, ani całkowicie nie odrzuca jej przeciwieństwa jako fałszywej. This happens often in medical diagnoses. Zdarza się to często w diagnozach medycznych. Even highly trained physicians are often only of an opinion of a diagnosis when they make it. Nawet bardzo doświadczeni lekarze, stawiając diagnozę, wyrażają tylko swoją opinię. They are unable to have an absolute certitude because of lack of sufficient evidence to produce certitude. Nie mogą mieć całkowitej pewności z powodu braku wystarczających dowodów, które mogłyby dawać pewność. So they think or opine that their patient may have a certain disease, but would not be very surprised if they found out something different as time went on. Wyrażają zatem przekonanie, że ich pacjent może cierpieć na pewną chorobę, ale nie byłoby niczym dziwnym, gdyby z biegiem czasu okazało się, że chodzi o coś innego. So what is a theological opinion? Co to jest opinia teologiczna? A theological opinion is a doctrine which one holds concerning a theological issue with a fear that its opposite may be true. Opinia teologiczna to wyrażany przez kogoś pogląd dotyczący jakiejś kwestii teologicznej, przy czym prawdziwym może okazać się stanowisko przeciwne. It is not something which is defined by the church. Nie jest to coś, co zostało zdefiniowane przez Kościół. It concerns a matter which is free, that is, where there is no obligation on the part of declarations of the church to hold to one side or the other. Opinia teologiczna dotyczy zagadnień, w których nie ma zobowiązania do przyjęcia takiego czy innego rozstrzygnięcia ze względu na orzeczenie Kościoła. Many, however, confuse theological opinion with theological conclusion. Jednakże wielu myli opinię teologiczną z wnioskiem teologicznym.
a theological conclusion, which in Latin is sententia theologica, is a firm and certain theological doctrine which flows from principles which are derived from revelation and right reason. Teologiczny wniosek, po łacinie sententia theologica, to solidna i pewna doktryna teologiczna, która wypływa z zasad wynikających z objawienia i zdrowego rozsądku. An example of that is that God gives to every man the sufficient grace to save his soul. Na przykład Bóg daje każdej duszy wystarczającą łaskę. The problem is that sententia in Latin is commonly translated into English and perhaps Polish as opinion. Problem polega na tym, iż łaciński wyraz sentencja powszechnie jest tłumaczony w języku angielskim, ale i też polskim jako opinia. But there are many theological conclusions which are absolutely certain, which in Latin would be called sententia, but which are in no way opinions in the English or perhaps Polish sense of the term. Jest jednak bardzo wiele teologicznych wniosków, które są absolutnie pewne, a które po łacinie zostałyby określone mianem sentencja, lecz w żadnym wypadku nie są opiniami w angielskim tego słowa znaczeniu. So, in the example that I gave, it is a certain theological conclusion that God gives all men the sufficient grace to save their souls. Czyli, tak jak już biskup wspomniał, jest pewnym wnioskiem teologicznym, że Bóg daje wszystkim ludziom łaskę wystarczającą dla zbawienia ich dusz. This fact is not directly revealed, nor is it declared by the church, but it is held by all theologians as absolutely certain. Nie jest on bezpośrednio objawiony ani orzeczony przez Kościół, ale wszyscy teologowie uznają go za całkowicie pewny. It could not be termed a theological opinion. Nie można więc go nazywać opinią teologiczną. Moral theology, however, is full of theological opinions in the true sense of the term. W teologii moralnej istnieje jednak mnóstwo opinii teologicznych w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Moral principles are in themselves certain, and in many cases are de fide, but are nonetheless at times difficult to apply. Zasady moralne są same w sobie pewne i w wielu wypadkach określone jako de fide, czyli obowiązujące zasady wiary, ale mimo wszystko czasem trudne w zastosowaniu. Consequently, there arise easily different schools of thought about various issues. Stąd też łatwo powstają szkoły myślenia dotyczące różnych zagadnień. Typically, these are called probable opinions, that is, positions which are probably true, but not absolutely and certainly true. Nazywa się je zwykle opiniami prawdopodobnymi, to znaczy stanowiskami, które prawdopodobnie są prawdziwe, lecz nie absolutnie i z całą pewnością. At times, moral theology does not permit us to go further than the probable. Niekiedy teologia moralna nie pozwala nam wyjść poza sferę prawdopodobieństwa. Human acts are so complicated with their circumstances that often one cannot arrive at complete certitude. Czyny ludzkie i ich okoliczności są tak skomplikowane, że często nie można osiągnąć całkowitej pewności. You come to a theological opinion with a certain fear that the opposite may be true. Dojściu do teologicznej opinii może towarzyszyć pewna obawa, że prawdziwe może być jej przeciwieństwo. It is for this reason that opinion might differ from priest to priest about the application of a particular moral principle. Właśnie z tego powodu wśród kapłanów mogą istnieć rozbieżności co do zastosowania poszczególnych reguł moralnych. There is no dispute about the principle, but there may be dispute about its application. Zasady nie budzą wątpliwości, lecz ich zastosowanie w konkretnym przypadku może być dyskusyjne. It is a fallacy, however, to say that because some doctrine is not defined or taught by the church, it therefore ought to be placed in the category of theological opinion. Jest jednak błędem twierdzić, że skoro
jakaś doktryna nie jest zdefiniowana czy nauczana przez Kościół, to powinna być zaliczona do kategorii opinii teologicznych. Theology is a science, and just like other sciences, draws conclusions from its highest principles. Teologia jest nauką, jak każda inna nauka wyciąga wnioski ze swoich naczelnych zasad. Theology takes its highest principles from revelation itself, truths taught to us by God, as they are contained in sacred scripture and tradition, and proposed for our belief by the Catholic Church. Teologia czerpie swoje naczelne zasady z samego objawienia, prawd danych nam przez Boga, zawartych w Piśmie Świętym i tradycji oraz przedłożonych nam do wierzenia przez Kościół katolicki. From these truths, which we hold by faith, theologians draw conclusions, which, although they are not revealed by God, nevertheless flow certainly and reasonably from truths revealed by God. Z tych prawd, które wyznajemy wiarą, teolodzy wyciągają wnioski, które nawet jeśli nie zostały objawione przez Boga, niemniej jednak wypływają w sposób pewny i logiczny z prawd przez Boga objawionych. There are some theological conclusions which are so certain and authoritative that if you denied them, you would be logically bound to deny the faith itself. Istnieją wnioski teologiczne, które są tak pewne i autorytatywne, że jeśli by im zaprzeczyć, to logicznie byłoby się zmuszonym zaprzeczyć samej wierze. Yet the Church has never defined them, not even taught them by her ordinary magisterium. Chociaż Kościół nigdy ich nie zdefiniował, ani nie nauczał w swoim zwyczajnym magisterium. They are theological conclusions, but they are intimately bound to revelation. Są one wnioskami teologicznymi, ale są ściśle związane z objawieniem. This is very important to understand about what I am talking about. To bardzo ważne, dobrze zrozumieć to, co teraz ksiądz biskup objaśnił. Many apply the fallacy of the theological opinion to the problem of Bergoglio's papacy. To błędne rozumienie opinii teologicznej wiele odnosi do problemu papiestwa Bergoglio. They say, because the Church has not declared him a non-pope, it is a legitimate theological opinion to hold that he is the Pope or is not the Pope, whichever you prefer. Neither position is offensive to the faith. Ponieważ Kościół nie orzekł, że nie jest on papieżem, jest uprawnioną opinią teologiczną twierdzić, według własnego uznania, iż jest on papieżem albo że nie jest. Żadne z tych stanowisk nie jest przeciwne wierze. This statement is loaded with error. To stwierdzenie jest obarczone błędem. The first error is that it places the identity of the Roman pontiff, that is, whether Bergoglio is the vicar of Christ or not, in the category of theological opinion. Pierwszy błąd polega na tym, że tożsamość biskupa rzymskiego, to znaczy czy Bergoglio jest wikariuszem Chrystusa czy też nie, stawia się w kategorii opinii teologicznej. The second error is that it relegates the question of the identity of the Roman pontiff to a mere theological opinion, as if it were a discussion among theologians as to how many angels can fit on the head of a pin. Drugi błąd to sprowadzenie problemu tożsamości biskupa rzymskiego do zwykłej opinii teologicznej, jak gdyby to była dyskusja wśród teologów typu ile aniołów może zmieścić się na główce szpilki. The third error is that it confuses a theological conclusion with a theological opinion. Trzeci błąd stanowi mieszanie wniosku teologicznego z opinią teologiczną. The fourth error is that someone may be free to hold that Bergoglio is or is not the Pope for the sole reason that the Church has said nothing about it. Czwartym błędem jest twierdzenie, iż można według własnej woli uważać, że Bergoglio jest bądź nie jest papieżem tylko z tego powodu, że Kościół nie wypowiedział się na ten temat. And the fifth error is that neither position is offensive to the faith. Piątym błędem jest twierdzenie, iż żadne z tych stanowisk nie stoi w sprzeczności z wiarą. So I will examine each of these errors in detail.
Teraz szczegółowo przeanalizujemy każdy z tych błędów. The first error, that it places the identity of the Roman pontiff, that is, whether Bergoglio is the vicar of Christ or not, in the category of theological opinion. Błąd pierwszy. Opinionizm stawia tożsamość biskupa rzymskiego, to znaczy, czy Bergoglio jest wikariuszem Chrystusa, czy też nie, w kategorii opinii teologicznej. The very term opinion indicates that it is not certain that he is or is not the Pope. Sam termin opinia wskazuje, że nie jest pewne, czy Bergoglio jest, czy nie jest papieżem. It is impossible, however, that there is a lack of certitude on this subject. Jest jednak niemożliwym utrzymywać, iż w tej sprawie brak pewności. Those who hold that he is the Pope point to absolutely certain signs. Ci, którzy uznają, iż jest on papieżem, wskazują na absolutnie pewne tego oznaki. First, a legal election which was universally accepted. Legalny wybór, pierwszy, legalny wybór, który powszechnie zaakceptowano. Second, Bergoglio's own acceptance of the election. Po wtóre, własna akceptacja tego wyboru przez Bergoglio. Three, Bergoglio's functioning as Pope. Po trzecie, działanie Bergoglia jako papieża. Four, the universal acceptance of Bergoglio as a legitimate Pope. Po czwarte, powszechne uznanie Bergoglio jako legalnego papieża. None of these things are uncertain. Żadna z tych oznak nie budzi wątpliwości. If one is using these arguments as evidence of his papacy, where is there any room for doubt? Jeżeli ktoś używa tych argumentów jako dowodów, że Bergoglio jest papieżem, to gdzie jest jeszcze miejsce na jakiekolwiek wątpliwości? On the other hand, those who argue against his papacy use arguments which are in themselves certain and incontestable. Ci, którzy twierdzą, iż Bergoglio nie jest papieżem, przytaczają argumenty, które same w sobie są pewne i niepodważalne. First, he has promulgated to the universal church false doctrines, false moral teaching, and evil disciplines. Po pierwsze, ogłaszał dla Kościoła powszechnego fałszywe doktryny, fałszywe nauczanie dotyczące moralności i szkodliwe przepisy dyscyplinarne. Second, that he has said heretical things and has acted like a heretic, even an apostate, on many occasions. Po drugie, wielokrotnie głosił herezję i zachowywał się jak heretyk, a nawet apostata. Third, that he has appointed heretics and or apostates to the Roman Curia and to episcopal sees, maintains them in power and is in communion with them. Po trzecie, mianował heretyków i albo apostatów na stanowiska w kurii rzymskiej i stolicy biskupie, utrzymuje ich przy władzy i pozostaje z nimi w łączności. None of these facts is disputable or in doubt. Żaden z tych faktów nie jest dyskusyjny albo wątpliwy. And these facts are sufficient, particularly the first one, to prevent him from being Pope. Są one wystarczające, zwłaszcza ten pierwszy, by uznać, że Bergoglio nie może być papieżem. So if you hold that he is the Pope for the reasons alleged, how could you hold that it is a legitimate opinion to say that he is not the Pope? Zatem jeśli uważa się, że Bergoglio z przytoczonych powodów jest papieżem, jakże można sądzić, iż dopuszczalną opinią jest twierdzenie, że nie jest papieżem? If you hold, on the other hand, that he is not the Pope for the reasons alleged, how could you say that it is a legitimate opinion to say that he is the Pope? Jeżeli uważa się, że Bergoglio z przytoczonych powodów nie jest papieżem, to jakże można mówić, że dopuszczalną opinią jest twierdzenie, iż jest papieżem? Where is the doubt? Gdzie są tu wątpliwości? Where is there in these arguments any fear that the opposite side may be true? Czy te argumenty dają podstawę do wątpliwości, iż opinia przeciwna może być prawdziwą? The theological underpinning and the moral justification of the traditional movement is that Vatican II and its reforms are false and evil. Podbudową teologiczną i moralnym usprawiedliwieniem dla działalności ruchu tradycjonalistycznego jest fakt,
że Watykanum Secundum i jego reformy są fałszywe i szkodliwe. They are a substantial distortion of Catholicism. Stanowią one istotne naruszenie podstaw wiary katolickiej. Why do we establish an apostolate against that of Bergoglio and the local Nova Sordo bishop, except because the doctrines, rites, and disciplines of Vatican II and its reforms are contrary to faith and morals? Dlaczego tworzymy apostolat wbrew Bergoglio i lokalnemu biskupowi Novus Ordo, jeśli nie dlatego, że doktryny, ryty i przepisy dyscyplinarne Vaticanum Secundum oraz jego reformy są sprzeczne z wiarą i moralnością? If they are not contrary to faith and morals, then why do we have a traditional movement? Jeżeli nie są sprzeczne z wiarą i moralnością, to dlaczego istnieje ruch tradycjonalistyczny? Why are we doing this? Dlaczego to robimy? What justification would we have to do it in God's eyes? Jak możemy się usprawiedliwić z tego przed Bogiem? If, however, it is certain that Vatican II and its reforms are contrary to faith and morals, then it is certain that they are not promulgated by the Church. Jeżeli jednak jest pewne, iż Watykanum Secundum i jego reformy są przeciwne wierze i moralności, to jest pewne, iż nie są one głoszone przez Kościół. And this is true because of what I said earlier, the indefectibility of the Church. To wynika z niezniszczalności Kościoła. If in turn it is certain that they are promulgated by the Church, then it is certain that those who promulgate them do not represent the Catholic Church. Jeżeli z kolei jest pewne, że nie są ogłoszone przez Kościół, wówczas jest pewnym, iż ci, którzy je ogłaszają, nie reprezentują Kościoła katolickiego. Then it is certain that Bergoglio is not the Pope. Jest zatem pewne, że Bergoglio nie jest papieżem. That is exactly what I said before the conference. One or the other. To jest dokładnie to, co ksiądz biskup powiedział przed konferencją do osób. The conclusion that Bergoglio is Pope carries with it necessary conclusions. Stwierdzenie, iż Bergoglio jest papieżem, nieuchronnie pociąga za sobą następujące wnioski. That the doctrines, disciplines, and rites which he has universally promulgated are Catholic and not sinful. Że nauki, przepisy dyscyplinarne i ryty, które on promulgował, są katolickie i nie ma w nich żadnego błędu. If Bergoglio is Pope, then by the indefectibility and infallibility of the Church, the religion which he approves and promulgates is the Catholic faith. Jeśli Bergoglio jest papieżem, wówczas ze względu na niezniszczalność i nieomylność Kościoła, religia, którą on zatwierdza i ogłasza, jest wiarą katolicką. One could practice it in all good conscience. Indeed, one must practice it. Można ją z czystym sumieniem praktykować, a nawet trzeba ją praktykować. The conclusion, on the other hand, that the doctrines, disciplines, and rites of Vatican II are false and evil, and contrary to faith, religion, and good morals, carries with it a necessary conclusion, that the person or persons who have promulgated it do not have the authority of Christ. Z drugiej strony wniosek, że nauki, przepisy dyscyplinarne i ryty Watykanum Secundum są fałszywe i szkodliwe i przeciwne wierze, religii i zdrowej moralności, nieuchronnie prowadzi do stwierdzenia, że osoba bądź osoby, które je ogłaszały, nie posiadały autorytetu Chrystusa. The infallibility and indefectibility of the Church, which come from the solemnly promised assistance of Christ, cannot bear that such a thing happen. Z uwagi na nieomylność i niezniszczalność Kościoła, która wywodzi się z uroczyście złożonej przez Chrystusa obietnicy asystencji, nie może dojść do czegoś takiego. One must conclude to Bergoglio's non-papacy if one concludes these things about Vatican II. Trzeba uznać, że Bergoglio nie jest papieżem, jeżeli w taki sposób ocenia się Watykanum Secundum. So, it is impossible
logically and theologically to say, I accept Bergoglio as Pope, but I reject Vatican II and its reforms. Jest więc logicznie i teologicznie niemożliwe mówić, uznaję Bergoglio za papieża, ale odrzucam Watykanum Secundum i jego reformy. Likewise, it is impossible logically and theologically to go to the other way, saying, I reject Vatican II and its reforms, but I accept Bergoglio as Pope. Podobnie niemożliwym jest ze względów logicznych i teologicznych obrać drugą drogę, mówiąc, odrzucam Watykanum Secundum, jego reformy, ale uznaję Bergoglio za papieża. In other words, Bergoglio's papacy necessarily means the religion he promulgates is Catholic, and the non-Catholicism of Vatican II and its reforms necessarily means that Bergoglio cannot be Pope. Innymi słowy, fakt, iż Bergoglio jest papieżem z konieczności oznacza, iż religia, którą on głosi, jest katolicka, a niekatolicki charakter Watykanum Secundum i jego reform z konieczności oznacza, że Bergoglio nie może być papieżem. The Society of St. Pius X is guilty of the first fallacy, that is, of accepting Bergoglio but rejecting his religion. Bractwo Świętego Piusa X jest winne pierwszego błędu, akceptacji Bergoglio, lecz odrzucania jego religii. They mount a worldwide defiance of him by the establishment of a parallel apostolate in which they try to lure souls away from him and his hierarchy. Nawołuje do powszechnego przeciwstawiania się mu przez tworzenie równoległych struktur apostolatu, w których próbuje odciągnąć duszę od Bergoglio i jego hierarchii. The opinionist is guilty of the second fallacy, that is, he rejects Vatican II and its reforms, but he admits the acceptance of Bergoglio is theologically viable. Opinionista jest winien drugiego błędu. Odrzucam Watykanum Secundum, jego reformy, ale przyjmuje uznanie Bergoglio za teologicznie uzasadnione. It makes no sense. Nie ma żadnego sensu. If you have undertaken resistance to Vatican II and its reforms, you cannot say that it is a legitimate opinion to hold that Bergoglio is the Pope. Jeżeli przyjęło się postawę oporu wobec Watykanum Secundum i jego reform, nie można twierdzić, iż uzasadnione jest zdanie, że Bergoglio jest papieżem. To say this is to implicitly admit that you are not certain that Vatican II and its reforms are truly contrary to faith and morals. Mówiąc tak, automatycznie przyznaje się, iż nie jest się pewnym, czy Watykanum Secundum i jego reformy są rzeczywiście sprzeczne z wiarą i moralnością. To be opinionist about Bergoglio is to be opinionist and therefore doubtful about the whole basis of resistance to Vatican II. Bycie opinionistą w stosunku do Bergoglio to bycie opinionistą, czyli wątpiącym wobec wszelkich podstaw oporu względem Watykanum Secundum. If it is possible that Bergoglio is Pope, then it is possible that Vatican II, the new Mass, the new sacraments, the new canon law, and ecumenism are Catholic. Jeżeli jest możliwe, że Bergoglio jest papieżem, wówczas jest również możliwe, że Watykanum Secundum, nowa msza, nowe sakramenty, nowe prawo kanoniczne i ekumenizm są katolickie. If it is possible that Bergoglio is Pope, then it is possible that we are all wrong about Vatican II. Jeżeli jest możliwe, że Bergoglio jest papieżem, to możliwe też, że i my wszyscy mylimy się co do Watykanum Secundum. The second error, that it relegates to the question of identity of the Roman Pontiff to a mere theological opinion, as if it were a discussion among theologians as to how many angels can fit on the head of a pin. Błąd drugi, opinionizm sprowadza kwestię tożsamości biskupa rzymskiego do czystej opinii teologicznej, jak gdyby była to dyskusja między teologami typu, ile aniołów może zmieścić się na główce szpilki. It is as if the question of the identity of the Roman Pontiff had no dogmatic or moral effects. To tak jakby powiedzieć, że sprawa tożsamości biskupa rzymskiego nie miała żadnych konsekwencji dogmatycznych czy moralnych. The identity of the Roman Pontiff has enormous dogmatic and moral effects. Tymczasem tożsamość biskupa
biskupa rzymskiego ma ogromne znaczenie dogmatyczne i moralne. In the first place, our faith depends upon his teaching. Nasza wiara zależy przede wszystkim od jego nauczania. The teaching of the church is the necessary condition of our faith. Jesteśmy zobowiązani przylgnąć do nauczania Kościoła. That means that we could not know what the true revelation of God is without his teaching. Autorytet tego nauczania pochodzi jednak z jednego źródła, z autorytetu świętego Piotra. Bez tego autorytetu nie istnieje żadna zobowiązująca nauka. In that sense, the Roman pontiff is the doctrine concerning the Roman pontiff is the most important doctrine of the church. Co więc In that sense. w tym sensie nauczanie o nieomylności biskupa rzymskiego jest najważniejszą nauką w doktryną Kościoła katolickiego. We are obliged to give assent to the teaching of the church. Jesteśmy zobligowani zgadzać się z nauczaniem Kościoła. But the authority of this teaching comes from a single source, the authority of St. Peter. Autorytet tego nauczania zależy wyłącznie od autorytetu, wynika z autorytetu świętego Piotra. Without this authority, there is no binding doctrine. Bez tego autorytetu nie istnieje żadna zobowiązująca nauka. No magisterium can take place, either solemn or ordinary. Nie może mieć miejsca żadne nauczanie magisterium, ani uroczyste, ani zwyczajne. Furthermore, our salvation depends on our submission to the Roman pontiff. Co więcej, nasze zbawienie jest uzależnione od podporządkowania się biskupowi rzymskiemu. We go to hell if we are disobedient to him in a serious matter, or worse, if we are not submitted to him. Trafimy do piekła, jeśli będziemy mu nieposłuszni w istotnych sprawach, albo co gorsze, nie poddamy się jego władzy. So how can anyone be so blasé about the identity of the Roman pontiff, so as to say that it really does not matter in the practical order what we think about him? Jakże zatem można być tak obojętnym wobec kwestii tożsamości biskupa rzymskiego, żeby mówić, iż w praktyce nie jest to istotne, co się o nim myśli. It is as if the Roman pontiff were a mere decoration in the Catholic Church, something the Church could even dispense with, a purely accidental accessory, a bagatelle. Tak jak gdyby biskup rzymski był jedynie ozdobą w Kościele katolickim, jakby czymś, bez czego Kościół mógłby się nawet obyć zupełnie drugorzędnym dodatkiem czy drobnostką. It is as if you can conduct your own version of Roman Catholicism without the Roman pontiff. To tak jakby można było kierować się własną wersją rzymskiego katolicyzmu bez biskupa rzymskiego. Opinionists are great for saying that the question of Bergoglio's papacy should not divide us. Opinioniści mówią, że problem papiestwa Bergoglio nie powinien nas dzielić. They think that all traditionalists should get along, no matter what they think about him. Myślą, że wszyscy tradycjonaliści powinni podążać jedną drogą, niezależnie od tego, co o nim sądzą. Such an attitude, however, is not Catholic. Takie podejście jednak nie jest katolickie. The very identity and unity of the Roman Catholic Church is intimately and essentially bound up in the Roman pontiff, and his identity cannot be a mere matter of opinion. Sama tożsamość i jedność Kościoła rzymskokatolickiego jest ściśle i istotowo związana z biskupem rzymskim i jego tożsamość nie może być po prostu kwestią opinii. Likewise, our salvation, the question of heaven or hell, is bound up in the Roman pontiff. Podobnie nasze zbawienie, niebo albo piekło, jest związane z biskupem rzymskim. And to be opinionist about his identity is tantamount to being indifferentist about which church is the right church. Postawa opinionizmu w stosunku do jego tożsamości jest równoznaczna z indyferentyzmem odnośnie tego, który Kościół jest prawdziwy. The third error, that it confuses a theological conclusion and a theological opinion.
Błąd trzeci. Opinionizm myli wniosek teologiczny z opinią teologiczną. A theological conclusion is, as I said, absolutely certain, and at times is even connected to truths of faith in such a way that if denied, you would have to deny the faith as well. Wniosek teologiczny jest, powtórzmy jeszcze raz, całkowicie pewny i niejednokrotnie jest nawet związany z prawdami wiary w taki sposób, że jego zaprzeczenie prowadziłoby do zaprzeczenia wiary jako takiej. A theological opinion, on the other hand, is a position which has faulty and insufficient evidence in its favor, so that you would not be surprised to find out that the opposite is true. Opinia teologiczna jest stanowiskiem, na poparcie którego brakuje bezbłędnych i wystarczających dowodów. To też nie byłoby dziwnym, gdyby okazało się, iż prawdą jest twierdzenie przeciwne. As I said above, the arguments for or against the papacy of Bergoglio rest on certitudes. Jak wyżej wspomniałem, argumenty za lub przeciwko władzy papieskiej Bergoglio opierają się na pewnikach. Neither side denies the facts which it proposes in favor of its conclusion. Żadna ze stron nie kwestionuje faktów, które przedstawia dla uzasadnienia swego wniosku. Hence, each side must produce, logically, not an opinion, but a certain theological conclusion. Dlatego też każda ze stron musi dojść do, co logiczne, nie opinii, lecz całkowicie pewnego teologicznego wniosku. This is true because the conclusion will be as strong as its principles. Wniosek jest bowiem tak silny, jak przesłanki, na których się opiera. If there is no doubt in the principles, there is no doubt in the conclusions, provided, of course, that the logical process is without fault. Jeżeli w przesłankach nie ma żadnych wątpliwości, nie ma też wątpliwości we wnioskach, oczywiście pod warunkiem poprawnego logicznie rozumowania. So, if it is merely sufficient for a man to be a true pope, that he be duly elected, that he accept, that he act as pope, and that he be universally accepted as pope by those who are commonly called Catholics in the world, if that's all you need, then it is certain that Bergoglio is the true Roman Papa. Tak więc jeżeli do bycia prawdziwym papieżem wystarczy jedynie zostać prawidłowo wybranym, wybór ten osobiście zaakceptować i zostać powszechnie uznanym za papieża przez tych, których powszechnie nazywa się w świecie katolikami, wtedy jest pewne, że Bergoglio to prawdziwy biskup rzymski. For all of these things are true and verified. Wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe i udokumentowane. On the other hand, if it is sufficient for a man to be a false pope, that he have the intention of promulgating false doctrines and evil disciplines, despite whatever other appearances or material elements of papacy he may have, then it is certain that Bergoglio is a false pope, since his intention of promulgating and adhering to modernism is blatant. Z drugiej strony, jeżeli wystarczy umyślne głoszenie fałszywych nauk i wprowadzenie szkodliwych przepisów dyscyplinarnych, aby być fałszywym papieżem, pomimo wszelkich innych pozorów czy materialnych atrybutów papiestwa, wówczas jest pewne, iż Bergoglio jest fałszywym papieżem, bowiem jego heretyckie nauki i modernistyczne poglądy są jawne i oczywiste. The fourth error, that someone may be free to hold that Bergoglio is or is not the Pope for the sole reason that the Church has said nothing about it. Błąd czwarty, można dowolnie uważać, iż Bergoglio jest bądź nie jest papieżem tylko z tego powodu, że Kościół nie wypowiedział się na ten temat. The causes for Bergoglio's papacy or non-papacy are primarily theological and not merely legal. Przyczyny, dla których Bergoglio jest bądź nie jest papieżem, są przede wszystkim teologiczne, a nie czysto prawne. In other words, if Bergoglio is not the Pope, it is not because the Church has declared him to be non-Pope. Innymi słowy, jeżeli Bergoglio nie jest papieżem, to nie dlatego, że Kościół to ogłosił. Rather, the opposite is true. The Church would declare him to be non-Pope
because he is really and truly not the Pope. Raczej wprost przeciwnie, Kościół ogłosiłby, że nie jest on papieżem, ponieważ rzeczywiście i prawdziwie nie jest papieżem. The declaration of the Church in this case would only give a legal certitude of an existing fact. W tym wypadku deklaracja Kościoła stanowiłaby tylko prawne potwierdzenie istniejącego stanu. But the Church could never declare something as legally certain unless it were really and truly certain. Kościół nigdy nie mógłby ogłosić czegoś jako prawnie pewnego, chyba że byłoby to rzeczywiście i prawdziwie pewne. The Church, for example, declares a marriage to be null. Przykładowo, Kościół orzeka o nieważności małżeństwa. It is not the declaration that causes the nullity, it is the nullity that causes the declaration. To nie orzeczenie powoduje nieważność małżeństwa, ale to właśnie nieważność małżeństwa staje się przyczyną wydania deklaracji. The declaration merely makes a legal fact out of the really existing fact of nullity. Orzeczenie wyłącznie poświadcza prawnie rzeczywiście istniejący fakt nieważności. The nullity cannot have legal effect until it is declared, but the nullity already exists before the declaration. Nieważność ta nie może mieć skutków prawnych, dopóki nie zostanie orzeczona, ale ona już istnieje przed wydaniem orzeczenia. Long before the declaration of nullity, the man and the woman are not husband and wife. Na długo przed orzeczeniem o nieważności małżeństwa mąż i żona nie są mężem i żoną. They would be bound to the moral effects of their non-marriage as soon as they are aware of the nullity. Moralne konsekwencje ich stanu niebycia małżeństwem są dla nich wiążące, odkąd tylko mają tego świadomość. Deklaracja prawna może nastąpić wiele lat później. So they could not act as husband and wife. Dlatego nie mogą zachowywać jak mąż i żona. The legal declaration could come years later. Prawdziwe moralne, legalna deklaracja może nastąpić wiele lat później. So we are bound to the certain theological conclusion of the non-papacy of Bergoglio based on the certain existing evidence, and this long before some future declaration of his non-papacy. Tak więc są dla nas wiążące pewne wnioski teologiczne, świadczące o tym, że Bergoglio nie jest papieżem, a oparte na istnieniu całkowicie pewnych dowodów i to na długo przed ewentualną przyszłą deklaracją tego ze strony Kościoła. As I said, a couple certain of the invalidity of their marriage could not act as husband and wife with the excuse, oh well, there is no declaration of nullity, so we can do whatever we want. Jak już powiedziałem, para świadoma nieważności swego małżeństwa nie może postępować jak mąż i żona, usprawiedliwiając się, ach dobrze, nie ma żadnego orzeczenia, więc możemy robić co chcemy. So we who are acting upon the premise that Vatican II and its reforms are contrary to faith and morals cannot recognize the papacy of Bergoglio with the excuse, oh well, there is no declaration, so we can think whatever we want. Tak też my, którzy wychodzimy z założenia, że Watykanum Secundum i jego reformy są sprzeczne z wiarą i moralnością, nie możemy uznawać Bergoglio za papieża, usprawiedliwiając się w ten sposób. Ach dobrze, nie ma żadnego orzeczenia, więc możemy myśleć sobie co chcemy. Furthermore, I would add that those who argue that he is the Pope cannot rightly maintain that the Church has not made a declaration about it, or that it is a matter of a theological opinion, as if there were some doubt. Co więcej, chciałbym dodać, że ci, którzy argumentują, iż Bergoglio jest papieżem, nie mają prawa powoływać się na to, że Kościół nie wydał orzeczenia w tej sprawie, czy że jest to kwestia opinii teologicznej, jak gdyby istniały tu jakieś wątpliwości. If the motives for recognizing him as Pope are the ones which I gave above, that is, his election, his general acceptance by the people, then how could there be any doubt? Jeżeli właśnie takie argumenty, jakie
powyżej przytoczyłem, czyli jego wybór i ogólne uznanie przez ludzi pozwalają uznać Bergoglio za papieża, to czy może istnieć jakaś wątpliwość? On the other hand, how could you hold that it is legitimate to say that he is not the Pope, as opinionists say, unless you give credence to the principles of sedevacantism? Z drugiej strony, jak można utrzymywać, chyba że wyznaje się zasady sedewakantyzmu, że dopuszczalnym jest twierdzić, iż nie jest on papieżem, jak to czynią opinioniści. But the principles of sedevacantism argue with certitude that he is not the Pope, and not merely with probability. Założenia sedewakantyzmu jednak z pewnością, a nie tylko z prawdopodobieństwem, stwierdzają, że Bergoglio nie jest papieżem. In other words, either you have to deny the principles of sedevacantism, or you have to say that its conclusions are true. Inaczej mówiąc, albo trzeba zaprzeczyć zasadom sedewakantyzmu, albo przyznać, iż jego wnioski są prawdziwe. The fifth error is that neither position is offensive to the faith. Błąd piąty. Żadne stanowisko nie jest przeciwne wierze. Not true. Nieprawda. It is offensive to the faith to hold that a man is the Pope, the vicar of Christ on earth, and at the same time to conduct a worldwide apostolate in defiance of him. Jest przeciwnym wierze twierdzić, iż jest papież, wikariusz Chrystusa na ziemi i jednocześnie wbrew niemu prowadzić zakrojony na światową skalę niezależny apostolat. But this is exactly what we do and what the Society of St. Pius X does. Dokładnie to robimy my i Bractwo Świętego Piusa X. It is offensive to the faith to say that the doctrines, disciplines, and liturgical rites which are promulgated by the Roman pontiff are erroneous. Jest przeciwnym wierze twierdzić, że nauki, przepisy dyscyplinarne i ryty liturgiczne promulgowane przez biskupa rzymskiego są błędne, heretyckie, fałszywe, złe i albo grzeszne. But this is the very position of the Sede-Planist traditionalists of the Society of St. Pius X. Lecz takie właśnie stanowisko sedeplanistycznych tradycjonalistów z Bractwa Świętego Piusa X. Worse, it is the position of the Sedevacantist opinionists who hold that Bergoglio is not the Pope, but at the same time say that the Sede-Planist position is not offensive to the faith. Co gorsze, jest też pogląd sedewakantystycznych opinionistów, którzy utrzymują, iż Bergoglio nie jest papieżem, ale zarazem twierdzą, że postawa sedeplanistyczna nie jest przeciwna wierze. Likewise, it is offensive to the faith to identify with the authority of Christ the promulgation of false doctrine and evil disciplines. Podobnie przeciwnym wierze jest utożsamianie z autorytetem Chrystusa ogłaszania fałszywych nauk i szkodliwych przepisów dyscyplinarnych. It is offensive to the faith to identify with the Roman Catholic Church the worldwide beliefs and observances of Vatican II and its reforms. Jest przeciwnym wierze utożsamiać z Kościołem rzymskokatolickim, panujące na świecie przekonania dotyczące wiary i wdrażania zasad Watikanu Secundum i reform. On the other hand, if Bergoglio is truly the Pope, then it is offensive to the faith to hold that he is not the Pope, and or to hold that his doctrines and disciplines are contrary to faith and morals. Z drugiej strony, jeżeli Bergoglio naprawdę jest papieżem, wtedy jest przeciwnym wierze utrzymywać, że nie jest on papieżem bądź twierdzić, iż jego nauczanie i przepisy dyscyplinarne są sprzeczne z wiarą i moralnością. So, the convinced Sede-Planist cannot, in good conscience, regard the Sedevacantist position as a tenable theological position without offense to the faith. A zatem przekonani sedeplaniści nie mogą z czystym sumieniem uznawać stanowiska sedewakantystycznego za teologicznie uprawnione bez wykroczenia przeciwko wierze. Likewise, the convinced Sedevacantist cannot, in good conscience, hold the Sede-Planist position to be a tenable theological position without offense to the faith. Analogicznie przekonani sedewakantyści nie mogą z czystym sumieniem utrzymywać, iż pogląd sedeplanistyczny jest teologicznie dopuszczalny, nie naruszając wiary. To identify the defection of Vatican II and its reforms with the authority of the Church, as the Sede-Planists do, is to thoroughly destroy the whole nature of the Church, which is a divine institution
which enjoys the perpetual assistance of Christ through the Holy Ghost. Identyfikowanie błędów Watykanum Secundum jego reform z autorytetem Kościoła jest, jak to czynią sydepleniści, byłoby kompletnym zniszczeniem całej natury Kościoła, który jest instytucją boską, cieszącą się nieustanną asystencją Chrystusa poprzez Ducha Świętego. If the Church could make such a blunder as Vatican II and its effects, such a blunder that we must mount a dogged resistance against it in order to save our souls, then where is the assistance of Christ? Jeżeli Kościół mógłby popełnić taki błąd jak Watykanum Secundum i jego skutki, taki błąd, że zmuszeni jesteśmy stawiać temu zaciekły opór, aby ratować nasze dusze, to gdzie jest asystencja Chrystusa? The Sedevacantist resolved this problem by saying, these reforms do not come from the authority of the Church. Sedewakantyści rozwiązają ten problem następująco. Te reformy nie pochodzą od Kościoła. But the Sedeplanist has no answer without resorting to private interpretation and private rejection of Vatican II and its reforms. Ale sedepleniści nie znajdują żadnej odpowiedzi bez uciekania się do prywatnej interpretacji i prywatnego odrzucania Watykanum Secundum i jego reform. It is a Protestant attitude. Jest to podejście protestanckie. The Sedevacantist cannot hold the Sedeplanist position to be a viable theological opinion, as if it had some probable merit. Sedewakantyści nie mogą uznawać stanowiska sedeplenistycznego za uprawnioną opinię teologiczną, jak gdyby miała ona jakąś prawdopodobną wartość. If someone is a true Sedevacantist and is convinced of it, he must regard the Sedeplanist position as the Sedeplanist as someone who holds an absolutely untenable position. Jeżeli ktoś jest prawdziwym sedewakantystą i jest o tym przekonany, musi uznać sedeplanistę za kogoś, kto obstaje przy poglądach absolutnie nie do zaakceptowania. Objection: what if you are in doubt about Bergoglio's papacy? Zastrzeżenie. Problem. Co czynić, jeśli mamy wątpliwości odnośnie tego, czy Bergoglio jest papieżem? I respond by saying first that doubt exists only in the mind and never in the real world. Na początku mojej odpowiedzi stwierdzę, że wątpliwość istnieje tylko w umyśle, nigdy w realnym świecie. In reality, Bergoglio either is Pope or he is not. W rzeczywistości Bergoglio albo jest papieżem, albo nim nie jest. Can we morally remain in doubt? Czy możemy moralnie trwać w wątpliwościach? The answer is no. Nie. As I explained above, the identity of the Roman Pontiff constitutes essentially the identity of the Roman Catholic Church and is the basis of its unity. Jak wyżej objaśniłem, tożsamość biskupa rzymskiego stanowi istotowo o tożsamości Kościoła rzymskokatolickiego i jest podstawą jego jedności. Since we are obliged to profess the true faith and belong to the true church and not remain indifferent, so we are obliged to resolve our doubt about the identity of the true Roman Pontiff. Przeto jesteśmy zobowiązani wyznawać prawdziwą wiarę i przynależeć do prawdziwego Kościoła, a nie pozostawać obojętnymi. Wobec tego mamy obowiązek rozstrzygnąć nasze wątpliwości odnośnie tożsamości biskupa rzymskiego. To remain in doubt about him is to remain in doubt about the very identity of the church. Pozostawanie wątpliwości co do papieża oznaczałoby trwanie w wątpliwościach co do tożsamości Kościoła. Furthermore, we are bound to obey him under pain of sin. Poza tym, pod grzechem ciężkim jesteśmy zobowiązani okazywać mu, to jest papieżowi, posłuszeństwo. We therefore cannot be complacent in the doubt about his identity. Tak też nie możemy zadowolić się samym stwierdzeniem istnienia wątpliwości co do jego tożsamości. Moral theology requires us to resolve our doubt by diligent inquiry. Teologia moralna wymaga od nas rozwiązywania naszych wątpliwości poprzez sumienne dochodzenie.
In most cases, such inquiry will cure the doubt about Bergoglio in favor of sedevacantism. W większości wypadków takie dochodzenie rozstrzygnie wątpliwości dotyczące Bergoglio na korzyść sedewakantyzmu. But if one is in doubt about him, it is because he has already been moved by the horrors of Vatican II to call into question the orthodoxy of those who promote it. Jako że jeśli ktoś ma wątpliwości odnośnie Bergoglio, to dlatego, że skandale wywołane przez Watykanum II skłoniły go już do poddania wątpliwości prawowierności tych, którzy go propagują. Thorough investigation merely reveals that our suspicions are more than confirmed, and doubt quickly yields to certitude. Dogłębne rozważenie problemu jedynie potwierdza, iż nasze podejrzenia są więcej niż uzasadnione, a wątpliwości szybko przeradzają się w pewność. If for some legitimate reason we cannot do an inquiry into the evidence against Bergoglio, then we are required to resolve the doubt by what moral theology calls reflex principles, that is, certain general principles of morality and law which give us certitude when we cannot resolve the doubt on our own. Jeżeli z uzasadnionych powodów nie możemy rozważyć dowodów przeciwko Bergoglio, wówczas jesteśmy zobowiązani rozstrzygnąć wątpliwości, kierując się wrodzonymi zasadami, to znaczy pewnymi ogólnymi zasadami moralności i prawa, jakie dają nam pewność, kiedy nie potrafimy rozwiązać naszych własnych wątpliwości. Moral theology would turn the doubt in favor of Bergoglio's papacy, given the fact that he enjoys, at least apparently, a valid election and the general acceptance of what is commonly known as the Catholic Church. Teologia moralna obróciłaby wątpliwości na korzyść uznania Bergoglio za papieża, biorąc pod uwagę, iż przynajmniej z pozoru został ważnie wybrany i ogólnie uznany przez to, co powszechnie jest uważane za Kościół katolicki. So the sedevacantist can only be a sedevacantist if he is certain of Bergoglio's non-papacy, since irresolvable doubt would put him in the camp of sedeplanism. Zatem sedewakantysta może być sedewakantystą tylko wtedy, jeżeli jest pewny, iż Bergoglio nie jest papieżem, gdyż nierozstrzygnięta wątpliwość w tym względzie stawiałaby go w rzędzie sedeplanistów. Hence, the sedevacantist cannot consider the sedeplanist's position to be a tenable theological opinion, as if the whole question were doubtful. Dlatego też sedewakantysta nie może uznawać stanowiska sedeplanistycznego za dopuszczalną opinię teologiczną, jak gdyby cała ta kwestia była wątpliwą. The hypocrisy of the Society of St. Pius X. Obłuda Bractwa Świętego Piusa X. From what I have been told by many reliable contacts, both within and without the Society of St. Pius X, they offer to their priests, who are loath to mention the name of Bergoglio in the canon, the possibility of being a closet sedevacantist, but publicly a sedeplanist. Z tego, co dowiedziałem się od zaufanych osób zarówno w bractwie, jak i spoza niego, kapłanom, którzy nie mają ochoty wymieniać w kanonie imienia Bergoglio, pozwala się być ukrytymi sedewakantystami, lecz publicznie muszą reprezentować stanowisko sedeplanistyczne. So, at the altar, they skip the modernist's name in the silence of the canon. Tak więc przy ołtarzu pomijają imię modernisty w ciszy kanonu. Yet at the same time, they give public adherence to his papacy by external signs. Zarazem jednak bractwo publicznie demonstruje podległość Bergoglio poprzez zewnętrzne znaki. In their writings, they consider sedevacantists to be schismatics, yet they permit sedevacantist priests to circulate in their ranks and function as priests in good standing. W swoim piśmiennictwie uważa sedewakantystów za schizmatyków, mimo tego pozwala sedewakantystycznym kapłanom całkiem dobrze funkcjonować we własnych szeregach. This solution permitted the society to dodge the bullet of another major split within their ranks. Takie rozwiązanie pozwoliło bractwu uniknąć kolejnych wewnętrznych rozłamów. They do not admit publicly that they have sedevacantists in their priestly ranks.
Kapłani bractwa nie przyznają się publicznie do sedewakantyzmu. Their public position is that sedevacantism is schismatic. Oficjalnie głoszą, że sedewakantyzm jest schizmatycki. To me, this is rank dishonesty. Takie postępowanie uważam za całkowicie nieszczere. In St. Matthew, our Lord said, "But let your speech be yea, yea, no, no, and that which is over and above these is of evil." Pan Jezus mówi w Ewangelii Świętego Mateusza: niechaj mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto więcej jest, od złego jest. The summary and conclusion. Podsumowanie i wniosek. Opinionism is rooted, in my opinion, in the indifferentism to the Roman Pontiff. Moim zdaniem korzenie opinionizmu tkwią w indyferentyzmie względem biskupa rzymskiego. Opinionists want to live in a world of the traditional Mass and sacraments without any reference to the Roman Pontiff. Opinioniści chcą żyć w świecie tradycyjnej mszy i sakramentów bez żadnego odwoływania się do biskupa rzymskiego. To them, it does not matter in the practical order whether Bergoglio is or is not the Pope. Nie ma dla nich po prostu praktycznego znaczenia to, czy Bergoglio jest, czy nie jest papieżem. They attend the Mass of any priest, provided he say the traditional Mass, with no care about his relationship to the Roman Pontiff. Uczęszczają na mszę do jakiegokolwiek kapłana, byle tylko odprawiał tradycyjną mszę, nie przejmując się jego stosunkiem do biskupa rzymskiego. Such an attitude is extremely dangerous. Takie podejście jest niesłychanie niebezpieczne. It removes the Roman Pontiff from Catholicism and reduces our adherence to the traditional faith to a form of Protestant picking and choosing. Albowiem usuwa biskupa rzymskiego z katolicyzmu i sprowadza naszą przynależność do prawdziwej wiary do pewnej formy protestanckiego przebierania i wybierania. There have been times in the history of the Church when, in order to be Catholic, you had to be a sedevacantist. W historii Kościoła zdarzały się okresy, kiedy trzeba było być sedewakantystą, aby pozostać katolikiem. I am referring to the interregnum, every time a pope dies. Mam na myśli interregnum następujące zawsze po śmierci papieża, które jednego razu trwało aż 3 lata. Which at one time went for as long as 3 years. Tak. Yes. At one time it went for as long as 3 years. Translating for. I have read this. Yes, right, translate. So you read it already. Yes. If a Catholic were to recognize a pope during the vacancy of the Roman See, he would be a schismatic. Jeżeli katolik uznałby jakiegoś papieża w czasie wakatu tronu rzymskiego, stałby się schizmatykiem. Likewise, a Catholic would be a schismatic if he did not recognize a pope who was truly reigning. Podobnie katolik byłby schizmatykiem, jeżeli nie uznawałby prawdziwie panującego papieża. So, in this situation, either the sedeplanists are schismatic or the sedevacantists are schismatic. Zatem w tej sytuacji albo sedepleniści, albo sedewakantyści są schizmatykami. The one excludes the other. Jedno wyklucza drugie. But these two opposing systems cannot both be considered to be legitimate theological opinions. Te dwa wykluczające się stanowiska nie mogą jednak być uważane za uprawnione opinie teologiczne. Thank you for listening. Dziękuję za wysłuchanie. Take any My dziękujemy biskupowi za wygłoszenie. Są jakieś pytania? Czy wszyscy już wszystko wiedzą? Mądre pytanie oczywiście. I said everything perfectly. Jak długo jeszcze ta sytuacja będzie? Pytanie jest God knows. Who knows? God knows. A co biskup czuje? What do I think? Well, I think what needs to happen right now, there are modernists and Catholics living in the same Catholic house. All right, that's the first thing. Teraz jest sytuacja taka, że zarówno moderniści, jak i katolicy żyją jakby w jednym tym samym domu, prawda, katolickim.
in order for anything good to happen, the modernists must leave the Catholic house. Żeby stało się coś dobrego, moderniści powinni nasz katolicki dom po prostu opuścić. I would say right now there is a slight hope that this could happen. Teraz jest niewielka nadzieja, że to mogłoby się zdarzyć. Even yesterday there was a letter written by lay people and priests to all the bishops of the world saying that if Bergoglio, I haven't read it, but that Bergoglio is a heretic and should be declared non-pope. Właśnie ukazał się list napisany przez zarówno księży, jak i świeckich, wysłany do biskupów na całym świecie, w którym zdeklarowano, że Bergoglio jest heretykiem, powinien zostać złożony ze swojej funkcji. If he does not convert. Jeśli się nie nawróci. That is a strong step in the right direction. To jest taki duży krok we właściwą stronę. Unfortunately, it doesn't come from bishops or cardinals. Niestety to nie pochodzi, ten list nie został napisany czy podpisany przez biskupów czy kardynałów. But at least it is the first time that I would say the conservatives in the Novus Ordo have come to that conclusion. Ale przynajmniej jest to pierwszy raz, kiedy konserwatyści w ramach Novus Ordo doszli do tej konkluzji, do tego wniosku. And I would say the conservatives in the Novus Ordo probably still have the Catholic faith. I powiedziałbym, że konserwatyści w Novus Ordo prawdopodobnie mają jeszcze katolicką wiarę. Otherwise they would not say this. Gdyby tak nie było, to by nie powiedzieli tego. So, but that must happen before any resolution of the problem is the declaration of the non-papacy. To musi się zdarzyć, to przed rozwiązaniem tego problemu musi najpierw być właśnie ta deklaracja o tym, że Bergoglio nie jest papieżem. Musi ta deklaracja zostać ogłoszona. I also entertain the hope, perhaps foolishly, that at the next conclave, the modernists will elect another Bergoglio, and that there might be some cardinals who say no and elect their own pope. Mam nadzieję, być może głupio, że następne konklawy wybierze drugiego Bergoglio i wreszcie się pewni kardynałowie zbuntują przeciwko temu i powiedzą, że to nie jest papież. But what must be pointed out is that Vatican II is the problem. Ale co musi być koniecznie stwierdzone, to, że Sobór Watykański II to jest ten problem. Bergoglio is not the problem. Bergoglio nie jest problemem. He is a symptom of the problem. Jest symptomem, efektem Soboru. So this reaction to Bergoglio is, how to say, superficial. Reakcja na Bergoglio jest zbędna, jak gdyby, prawda? Nie jest konieczna. The root of the problem is the heresy contained in Vatican II. Korzeniem problemu są herezje zawarte w Soborze Watykańskim II. Principally ecumenism, Ekumenizm, religious liberty. wolność religijna Those are the new ecclesiology, i nowa eklezjologia, czyli nauka o Kościele, which is an effect of ecumenism. która jest skutkiem ekumenizmu, efektem. These are the problems. These are the root of all of the other problems since the 1960s. To są korzenie wszystkich problemów od lat 60., jakie są w Kościele. So, to say, well, they don't like Bergoglio is again superficial. They have to understand that Vatican II is the problem. Jeśli powiedziałem, że reakcja na Bergoglio jest jakby zbędna, to chodzi o to, że trzeba zrozumieć, że prawdziwym problemem, korzeniem zła jest Sobór Watykański II. Vatican II must be declared a conciliabulum, that is,
a false council like the Second Council of Ephesus, a false council, and something that is set aside in the history of the church. Sobór Watykański II musi zostać ogłoszony jako conciliabulum, czyli fałszywy sobór, taki jak na przykład zdarzył się w historii drugi sobór efeski. Był taki właśnie fałszywym, fejkowym soborem. Otherwise, there is no hope. W innym przypadku nie ma żadnej nadziei. But it is God's church, not ours. Kościół należy do Boga, nie do nas. Also, just let me add this, that I think that we are in preparation for the times of the Antichrist. Myślę, że przygotowujemy się do czasów, jesteśmy w czasie przygotowań do czasów Antychrysta. And that we are seeing the prediction of St. Paul in Thessalonians that the number of faithful will be reduced a great deal. I święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówił o wielkiej redukcji, pomniejszeniu liczby wiernych. Pope Gregory the Great also spoke of this in his writings. Również święty Grzegorz Wielki papież o tym mówił w swoich pismach. Pisał w swoich pismach. So we have to see Vatican II and its effects in that context. I musimy widzieć Sobór Watykański II, jego skutki w tym właśnie szerszym kontekście. And we can see in the political and social order the increasing pressure to believe things and practice things against the Catholic faith. Widzimy w porządku politycznym czy społecznym coraz większy nacisk na sprzeciwianie się wszystkiemu temu, co stanowi, pochodzi z wiary katolickiej. When I was in London last week, in Trafalgar Square, central London, the light that showed that you must cross the street was not an ordinary light. It was the transgender symbol, the homosexual symbol. So you got a green light in the form of a homosexual symbol. Biskup był w zeszłym tygodniu w Londynie na Trafalgar Square, przechodził przez ulicę, tam były światła, nie jak jest zazwyczaj, tylko znak zielony był po prostu tam, znak gender po prostu, prawda? Very serious. To jest naprawdę bardzo poważne. A little thing, but very serious, that we must accept the homosexual agenda. Niby mała rzecz, ale bardzo, bardzo poważna, że musimy zachowywać czy przestrzegać tego planu homoseksualistów. So I see in all places an increasing pressure. Praktycznie we wszystkich miejscach jest coraz bardziej wzrasta właśnie ten nacisk na katolików. Thank you. Biskup, dziękuję za wysłuchanie. Oh yes. I got a question, maybe two questions. Yes. I listened to one of your sermons where you said that the solution is that the heretics get out of the Vatican. Yes. And I would like to ask you if we should try to pursue a sort of military intervention. Maybe No. with some Americans with the weapons. No. That is not the way of God. The early Christians did not revolt against the emperor, or you pray and you suffer. That's the Catholic way. And for example, Gregory the 16th condemned the Polish Revolution against the Russians. You know, it's just not the Catholic way. And the Catholic priests were having meetings in Catholic churches against the Russian Tsar. And he said, no, the Russian Tsar was an enemy of Catholicism. I mean, there was no doubt about that. Was Nicholas I. And the Poles were suffering under him. But he said, no, we don't do that. To może przetłumaczę, tak? Że pytanie było, czy nie przydałoby się jakaś militarna interwencja w Watykanie, żeby moderniści opuścili Watykan.
powiedział. Ksiądz biskup mówi, że nie, bo to nie była droga pierwszych chrześcijan, którzy po prostu modlili się i cierpieli. Podał przykład z naszego kraju, kiedy to, gdy wybuchło powstanie listopadowe, Grzegorz XVI papież je potępił. Rewolucjoniści, powstańcy gromadzili się często w kościołach. Przecież carowie rosyjscy byli wrogami katolicyzmu, a papież mówi, że nie mają się militarnie po prostu temu sprzeciwiać, tylko mają spokojnie modlić się i cierpieć i czekać rozwiązania. That is why, for example, Pius XI did not support the Mexicans, the Cristeros. Cristeros. For the same reason. To był właśnie ten powód, dla którego też Pius XI nie wspierał tak Cristeros na przykład. Wasn't there any action of the modernists who persuaded Pius XI against the Cristeros to condemn the cause? Because I heard that there was some kind of pressure that he was misinformed about them. No, it's that the church will not ever approve of an uprising against a legitimate government, even if it persecutes the church. Kościół, to jest ważne, żeby to zrozumieć, nigdy nie legitymizuje powstań przeciwko legalnej władzy, nawet jeśli te prześladują Kościół. But was it a legitimate government? It wasn't. Well, a legitimate, well, you could argue about that, but the general acceptance by the population is, in almost all cases, a sign of a legitimate government. W niemal wszystkich przypadkach uznaje się władzę prawowitą wtedy, kiedy jest powszechnie uznawana przez naród. W większości przypadków. So the church does not enter into questions of legitimacy of government. Kościół nie wchodzi w kwestię prawowitości władzy tak naprawdę. Doesn't Saint Thomas Aquinas consider this in Summa Theologica, that which government is legitimate, what conditions must be met? I don't know what the conditions are, but maybe there is some... I don't remember anything in the Summa itself, but Thomists say the general acceptance by the population of a government makes it legitimate, provided the government is guaranteeing normal human life and property, etc. Tomiści uznają, generalnie rzecz biorąc, że władza jest wtedy prawowita, jeśli jest uznawana przez lud i jeżeli zapewnia ona jakiś pewien porządek publiczny, taki bardzo rudymentarny, minimalny przynajmniej. So isn't there a condition that the government must not be against the Catholic faith or the principles of the Catholic faith in order to be legitimate? The Roman emperors were very much against the Catholic faith. Warunkiem prawowierności rządu nie jest to, czy uznaje Kościół katolicki, na przykład też Imperium Rzymskie było bardzo przeciwko katolicyzmowi, a pomimo to chrześcijanie uznawali je za prawowitą władzę. Many other examples. But it's the general rule of the Catholic faith. The church is not of this world in the sense that it does not get involved in the politics of this world. For example, Pius VII recognized Napoleon, who was a Freemason, who even after the Concordat persecuted the church, still recognized him as the Emperor of France. Kościół nie jest po prostu z tego świata, gdyby nie miesza się za bardzo w kwestie polityczne. Na przykład papież Pius VII uznał Napoleona za cesarza, nawet gdy ten już po podpisaniu konkordatu dalej prześladował Kościół. But I've also heard about examples where the church supported a kind of Catholic uprising. For example, in Spain, the uprising of General Franco, it was praised by Pope Pius XII, and he congratulated Franco that he won the civil war in Spain. Well, that may be true, that the church might be happy that someone win or lose. You know, I'm sure to see Napoleon go down the drain was a wonderful thing for the church. But so it might say that afterwards, that congratulations, this is, you know. But that doesn't mean it will favor an uprising.
no, na przykład w Hiszpanii generała Franco było tak, że po zwycięstwie generała nad czerwonymi Kościół się cieszył i gratulował generałowi Franco, ale to jest tak, że jeżeli dobra strona wybuchnie powstanie, dobra strona zwycięży, to oczywiście Kościół się z tego powodu cieszy. Na przykład ksiądz biskup mówił, że gdyby Napoleonowi się coś stało wcześniej, to on się bardzo z tego powodu cieszył, ale znaczy Kościół się generalnie rzecz biorąc, prawda? No ale przepraszam, jak to się ma do żądania Pana Jezusa od 80 lat o intronizację na Chrystusa Króla Polski i poprzez objawienia naszej Rozalicy Rachubnej, tak jak Matka Boża wybrała jako pierwsze państwo Polskę i zażyczyła sobie przez ojca Mancinela, że chce zostać królową Polski, uznana jako królowa Polski, chce Polskę po prostu mieć swoim królestwem. Tak samo logicznie rzecz biorąc, właśnie bardzo to jest logiczne, że Jezus Chrystus zażyczył sobie 80 lat temu, że właśnie chce być uznany jako król Polski. Dlaczego? Bo chce królować właśnie we wszystkich instytucjach, chce objąć władzę od najwyższych po najniższe instytucje państwowe, żeby w Polsce zapanował jako w pierwszym kraju ten właśnie ład. No, dla mnie to jest jakaś tu sprzeczność w tym wszystkim. Ja myślę, że nie ma tu sprzeczności, tylko chodzi o to, Pan Jezus żądał i co z tego po prostu wyszło, prawda? Kościół Święty się modli, cierpi po prostu, ale najzwyczajniej w świecie to są rzeczy, które... Prymas Front się cofnął w ostatnim momencie. Jeszcze do ostatniej chwili, jak już wojna się rozpoczęła, to brat Rozalicy Rachubnej szukał, prawda, kontaktu z prymasem. Dzisiaj problem, what is, how can be Christ king in a nation and so on. It's indeed that the Catholic principles are in the society and so on. She believe that you say that society should be Catholic. There is a difference between a Catholic country in the sense that its government recognizes Catholic law and merely Catholics living in a non-Catholic country. There's a big difference. I don't know if that answers your question. No jest po prostu różnica, gdy tam kraj, który jest katolicki, powinien być katolicki, znaczy tam, gdzie mieszkają katolicy, tak jak w Polsce powinien być taki kraj być katolicki i wszystkie prawa powinny być katolickie i tak dalej. Natomiast co zrobić w sytuacji, gdy kraj nie jest katolicki, prawda? Czy Kościół musi się często dostosowywać do sytuacji, w której nie ma nic do powiedzenia? To o to chodzi po prostu. To nie chodzi o rezygnację z najwyższych celów, tylko o dostosowanie się do bieżącej sytuacji. Ale Pan Jezus powiedział, że sam akt intronizacji spowoduje wielkie nawrócenia wśród rządzących i właśnie została dlatego przeprowadzona tak zwana fałszywa intronizacja w listopadzie 2016 roku, żeby uciąć, jak to się mówi, temat i wprowadzić ludzi w błąd, że jakaś tam intronizacja, że komuś się odbyła, a to było takie zawierzenie. I sam akt, według właśnie świadectw Rozalicy Rachubnej, Pan Jezus powiedział, że sam akt, dokonanie publiczne aktu intronizacji spowoduje, że mnóstwo ludzi się nawróci i zapanuje ten właśnie ład Boży. No bo jak katolicy mają, prawda, cokolwiek w tej chwili nic nie mamy do powiedzenia, a przed przewrotem protestanckim katolicy trzęśli całą Europą, mieli wszystko właściwie, i gospodarkę, i wszystko mieli w swoich rękach. No, my nie mamy nic, no a jak ktoś nie ma nic, to się z nami nie liczą po prostu. Robią z nami co chcą. To jedno z drugiego wypływa. No tak, pytanie jest, kto miałby zrobić ten akt intronizacji, skoro nie ma nikogo. To tak jak Pani powiedziała z Matką Bożą, prawda, był król Jan Kazimierz, prawda, władca prawowity katolickiego narodu, który przybył do Lwowa w imieniu swoim, wszystkich swoich poddanych, z biskupami, był tam nuncjusz apostolski Piotr Fidonem, który w imieniu papieża nazwał Matkę Bożą Królową Polski, prawda, więc ze wszystkich stron wszystko się zgadzało, bo i papież
przez swego wysłannika i król Polski i tak dalej złożyli Matce Bożej tej hołd po prostu. A jak to teraz miałoby wyglądać, to jest właśnie ten problem. Biskup nie zna wszystkich tych, więc nie będziemy tutaj jakby nadużywać. Lokalne nasze. Tak. Biskup podaje generalne takie różne przykłady z różnych stron świata. Coś jeszcze? Tak, ja chciałam się zapytać, czy już są dostrzegalne jakieś dobre owoce ustanowienia Instytutu Rzymskokatolickiego? She asked, you see the good fruits of Roman Catholic Institute. It's already 2 years. You see something good? Well, I would say this, that all of the principles of the Roman Catholic Institute are simply, on paper, what we were thinking and doing. Przede wszystkim na papierze zostały spisane wszystkie zasady tego, jak myślimy i nasz sposób działania został po prostu spisany. And I see the effects mostly in the clergy, who are happy to see everything clear and defined. Przede wszystkim duchowieństwo bardzo się cieszy, że ma po prostu najzwyczajniej w świecie spisane na papierze, jak ma postępować. Wszystko jest dla księży jasne. Therefore, there will be no occasion for dispute after I'm gone, and everything is determined and defined. Ksiądz biskup po prostu chce, żeby nie było scysji po tym, jak odejdzie. Kiedyś, za 100 lat. Jeszcze chciałam zapytać o kwestię egzorcyzmów i egzorcyzmowania. Znaczy, przepraszam, bo tutaj You will ask something? Yes, I wanted to ask if it means that if all the cardinals are not validly named, it means that no one is there to elect the new pope. So how do you think the next pope is going to be elected when the situation is Say that in Polish, or he could say it. Say it in Polish too. Jest Słowacja. Oh, Slovakian. Say it in Polish. That's a good question. Tak. Co w takiej sytuacji, skoro nie ma ważnych kardynałów, tak mogliby wybrać papieża? The answer is the thesis of Bishop Gerard de Laurier. Odpowiedzią jest teza biskupa Gerarda de Laurier. If you have about 3 hours, I will explain it. Jeżeli macie jakieś 3 godziny, to ją wytłumaczę. It is essentially this, that although these modernists have no authority to rule the church, nevertheless they succeed to the Catholic hierarchy simply materially, which means that they have legitimate nominations and designations to be the authority. Nawet jeżeli moderniści nie mają władzy do nauczania, do rządzenia Kościołem, to posiadają pewną sukcesję zwaną materialną, wynikającą z ich wybrania na swoje pozycje w hierarchii. And part of that is to nominate the Pope. You see that this whole, what we call material hierarchy, has the ability not to direct the church by law, but to maintain the hierarchy by nomination and designation. I ta hierarchia zwana materialną nie posiada zdolności do rządzenia Kościołem, ale posiada zdolność do wyboru papieża, do wyboru na stolicę. I would compare it to the crew of a ship, where the ship has no motor, but they maintain the ship. To understand the crew and the captain. Załoga. To porównywane jest to z załogą statku, który miał motor. No motor, the power is gone. Gdy na przykład statek stracił mocy, prawda, silnik i tak dalej, ale jest załoga, prawda? So the ship is not at the bottom of the sea.
ship is there, but it cannot move. Statek nie upada na dno, ale statek nie może się poruszyć z miejsca. Jurisdiction or authority means that you can move the church toward its ends. Jurysdykcja oznacza, że możesz poruszać Kościół, kierować go w stronę jego celu. They have no authority to do that because they intend to impose a false religion. I dlatego nie mają moderniści jurysdykcji, ponieważ nie mają intencji kierowania Kościoła we właściwą stronę, do właściwego celu. See, they did not come into those positions of authority or apparent positions of authority by using a machine gun. They came in by legitimate election. Oni, to znaczy ta załoga, zajęła swoje pozycje nie poprzez jakieś steroryzowanie za pomocą broni, tylko poprzez ważną elekcję wyboru. And that is the center of the problem, because they have, by all appearance, authority, but in fact they don't. To jest istota problemu, ponieważ tak jak się wydaje, oni mają gdyby całą władzę w Kościele, a de facto jej nie mają. Właśnie w tym, że wydaje się, że mają tą władzę, tkwi istota problemu. The anti-popes of the past, and there were 31 anti-popes of the past, had problems not of faith, but of election. Antypapieże w przeszłości, a było ich 31. Problem z nimi polegał nie na tym, że nauczali fałszywych doktryn, tylko że nie zostali dobrze, prawowicie wybrani. So once the election was either rejected or cleared, one way or the other, everything was all right. Więc jeżeli w takim przypadku taka elekcja antypapieży została albo anulowana, został taki antypapież usunięty, albo jakoś naprawiona, i już nie było problemu, bo wiara była ta sama, prawda? Ci antypapieże niszczyli wiarę. So that is a problem of the material side. A problem of election, a doubtful election, is of the material side of the church. Tak więc to był przypadek, problem polegał na tej materialnej sukcesji, czyli na ważności wyborów w przypadku tych antypapieży. But again, we have to be here for 3 hours for me to explain it and to answer all the objections. No jeszcze raz, musielibyśmy tu spędzić 3 godziny, by wszystkie wątpliwości, obiekcje, etc. wyjaśnić. A ja mogę zapytać jeszcze? Jest po polsku, przecież artykuł biskupa Sanborna od 14 lat przetłumaczony de papatu materiali, to znaczy ta część, to można u mnie na stronie, że się zareklamuje, znaleźć www.sedevacante.pl. Gdyby ktoś nie wszedł, to może sobie uploadować czy wydrukować i tam spędzić jakieś 3 tygodnie na studiowanie. And Father Ricosa recently wrote an article about the thesis that has been translated into English on our website. Ksiądz Ricosa napisał niedawno artykuł o tezie kasacji, które u biskupa na stronie jest do znalezienia. Which site? Most Holy Trinity? It's on our site, and Nathan translated into English. No na której stronie tam Most Holy Trinity, albo którejś. Może jeszcze? Znaczy chciałem zapytać taką rzecz, bo ja bardzo lubię filmy science fiction i ostatnio bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły zdjęcia sali audiencyjnej w Watykanie, które są tam oczywiście w postaci węży. Coś, co naprawdę mnie przeraziło, co tam się dzieje i chciałem zapytać się o to, jak to się stało, że w ogóle do tego doszło. Ale jakie to są malowidła? Nie no, sala audiencyjna w Watykanie na YouTubie wygląda jak głowa węża. Ale która z sala audiencyjna, bo tam nie wiem. Pawła VI. Tak. I Jaskę to, szczerze powiedziawszy, no... His audiences with snakes and so on. So he has got his all six The place where Bergoglio How is used possible for what? how it's possible that the head of
snake. No bo wiadomo, pąż kojarzy z... What is possible? Może konsument. In the hall of Paul VI in Vatican is the head of snakes. Well, it's modern. To jest modernizm, kwintesencja modernizmu. Prosto, po prostu. Kwintesencji, tak? Nie ma się co Właśnie o to słowo mi chodziło. A propos, ja chciałam jeszcze o egzorcyzmowanie i o egzorcystów zapytać, bo w tym kościele przedsoborowym to była taka, prawda, funkcja, no wtedy nie było chyba dużo opętań, a jednak byli egzorcyści. Natomiast w tej chwili mamy taką sytuację, że coraz więcej jest niestety ludzi opętanych. Niedawno w Warszawie doszło w jednym z kościołów do strasznej zbrodni. No i ja osobiście wysnuwałam wniosek, że nie ma, znaczy po prostu nie ma przeistoczenia, bo człowiek opętany nie jest w stanie według świadectw ludzi egzorcyzmowanych przed prawda, egzorcyzmowaniem, oni nie byli w stanie wejść w ogóle do kościoła, bo obecność Pana Jezusa w tabernakulum po prostu powodowała, że oni nie byli w ogóle w stanie wejść. Jeżeli ten człowiek przed dokonał zbrodni, to chyba nie ma już przeistoczenia. No. I palący problem właśnie egzorcyzmowania. No ja wiemy, jak szczupłe są, że tak powiem, szeregi prawdziwego kościoła, no ale jak ksiądz biskup właśnie widzi tą sprawę? No to jest tragedia. Before counseling was not very open, like today she said about murdering the church. It was best home, I think, in Warsaw. Someone was murdered in the church, probably by a possessed person. So he asked how to, what is the solution. She thinks it's the sign that our Lord is not there in the tabernacle because the possessed person have so power in the churches. No, I mean that would not be a proof of his not being in the tabernacle, whatever possessed person would do it. Possessed persons are not necessarily evil persons. Znaczy ksiądz biskup twierdzi tak, że to, że opętani mogą czasami działać w kościele, dlatego że opętani ludzie to nie zawsze są źli ludzie, prawda? To nie jest tak, że ktoś jest opętany i musi być, no, są ludzie, którzy dla jakiegoś powodu, ktoś rzucił czar, prawda, są opętani, tacy ludzie mogą nawet być w stanie łaski uświęcającej, prawda? I dlatego oni mogą przebywać, takie osoby, dajmy na to czasami w kościele, a jednocześnie diabeł może przez te osoby coś złego uczynić. To nie jest jakby dowód na to, że na przykład, że w tabernaku nie ma Pana Jezusa, to jest raczej jak gdyby, to są dwa różne jak gdyby problemy. Natomiast to wszystko się bierze w dużej mierze oczywiście z modernizmu, z tego, że no przecież w starych rytach, ja mam na przykład ryt, począwszy od rytu Chrztu Świętego, tam tych egzorcyzmów jest z góry na dół, prawda? Ileś tam to zostało zredukowane do jakiejś takiej jednej modlitewki w Nowym Rycie. Przy bardzo wielu poświęceniach są, czy przy świętej w tradycyjnym rycie zawsze było wezwanie do świętego Michała Archanioła. Tak jak ksiądz biskup dzisiaj widzieliśmy, bardzo pięknie nam odprawił mszę świętą i po tej mszy świętej modlił się te modlitwy przepisane przez Leona XIII, tam było te 3 razy Ave Maria i do świętego Michała Archanioła, to znaczy papież Leon XIII pod koniec XIX wieku to ustanowił, ponieważ działo się już tak źle, prawda? Już tak źle, a to było z dzisiejszej perspektywy to były złote czasy, że tak się wyrażę, prawda? Ktoś jeszcze może? Coś tam? Jeszcze ja mam pytanie. A jak wytłumaczyć to, że podczas Soboru Watykańskiego II tak mały był sprzeciw biskupów? Why the resistance during the Vatican was so small and weak? So few bishops, so few... Dlaczego tak mało biskupów widziało, co się dzieje? Many things. First, there were essentially 3 sections of bishops at Vatican II. One was the European bishops, who were generally, except for the Italians, generally modernist. Były 3 grupy biskupów na Soborze Watykańskim II. Pierwsza grupa to byli biskupi europejscy, którzy no, w większości byli biskupami progresywnymi, modernistycznymi, minus tam na przykład pewna grupa na to włoskich biskupów i tak dalej.
Then there was a middle section of third world bishops, bishops from missionary countries and other places that were neck, either nor. Druga grupa biskupów to byli biskupi głównie z krajów takich rozwijających się trzeciego świata, którzy byli tacy ani po prostu, ani w jedną, ani w drugą stronę. And then there was the Cetus Internationalis, which was generally against the declarations of Vatican II. I trzecia grupa to był tak zwany Cetus Internationalis, to była grupa, która mniej lub więcej, ale sprzeciwiała się z tym heretyckim doktrynom Soboru Watykańskiego II. So the group of the European modernists was extremely strong. I grupa europejskich modernistów była bardzo, bardzo silna. They had their theologians with them who were propagandizing during the council. Mieli dobrych teologów, którzy świetnie uprawiali propagandę na Soborze Watykańskim II. Principally Ratzinger, Rahner and Kühn. To byli głównie Ratzinger, Rahner i Kühn. And the Dominican French, I forget his name, but doesn't matter. And another one, I can't remember his name. But in any case, they were a powerful force. No, stanowili bardzo dużą siłę. They influenced the middle class. I oni mieli wpływ na tą drugą grupę, czyli tych niezdecydowanych biskupów z krajów tam trzeciego świata misjonarskich, misyjnych. And then the anti-modernist group was weak and small. I grupa antymodernistyczna była mała i właśnie słaba. They were small and their resistance was weak. Grupa była mała i ich opór był też taki słaby dosyć. That is the problem. In the history of the church, bishops who are not clearly orthodox and strong are in councils are easily moved into heresy. In the councils of the church. Tak było w historii Kościoła, że biskupi, którzy nie byli wystarczająco silni, zdecydowanie często odpływali w stronę herezji, prawda? And in such cases, the Roman pontiffs would reject some councils because the bishops were moved into heresy by influence. Dlatego papieże odrzucali i deklarowali fałszywymi te sobory, które poszły w stronę herezji. This is why Pius XII did not call a council because Cardinal Ottaviani and others said it's too dangerous. I to był właśnie powód, dla którego papież Pius XII nie zwołał soboru, ponieważ tacy kardynałowie jak Ottaviani czy ci dobrzy przestrzegali go, że zwołanie soboru może być zbyt niebezpieczne. And sorry to say, it's unfortunate to say, but most of those modernist bishops were bishops appointed by Pius XII. A z drugiej strony niestety trzeba to powiedzieć, że większość tych liberalnych, progresywnych biskupów z czasów Soboru Watykańskiego II została wyznaczona na swoje stanowiska jeszcze przez papieża Piusa XII. So Vatican II was something like not a revolution, but a coronation of something that already happened. Więc Sobór Watykański II nie był sam w sobie jakąś rewolucją, początkiem, tylko ukoronowaniem tego, co już się działo po prostu. The modernists were already in the church in important places of authority. Moderniści już pozajmowali stanowiska hierarchiczne w Kościele, już je posiadali. Particularly in the European hierarchy. Przede wszystkim w Europie, wśród europejskich hierarchów. That's a short history of Vatican II. But that's the reason. But if you look at the history of the church, bishops are easily influenced either by the emperor or by some other heretic
into saying and doing things contrary to faith. Historycznie rzecz biorąc, tak po prostu bywało w historii, że biskupi często popadali pod wpływ czy to cesarzy, czy też jakichś heretyków i szli na ich pasku. It shows the assistance of Christ to the Roman pontiff who kept the church on the right path. I widać tutaj asystencję Chrystusa, który asystował Kościołowi. Dzięki temu Kościół nie poszedł w złą stronę jako taki. Tak jak ci biskupi, prawda? Czyli I think in the past we gave Catholic popes. Yes, I have been teaching church history for 5 years now. No po prostu kiedyś byli katolicy papieże, którzy sprzeciwiali się błędom, fałszywym soborom, biskupom, którzy się dawali wyciągnąć. Po Piu XVII widocznie nie ma właściwego papieża, skoro nie było komuś tego przerwać, potępić heretyków i powiedzieć, tu jest prawdziwa doktryna, a to jest niech płonie w piekle czy na coś. And I have been amazed to see how many times in the various heresies the bishops went with the heresy. Biskup był zdumiony, gdy czytał w historii Kościoła, jak często biskupi popadali w herezję. And at the same time, the Roman pontiff held strong. I dokładnie w tym samym czasie biskupi rzymscy zachowali prawdziwą wiarę. In the Arian heresy, when Liberius was exiled, Constantius named Felix for the Roman see. And the Roman clergy and people rejected Felix, not because he was Arian, but because he was in communion with the Arians. W czasach herezji ariańskiej, gdy papież Liberiusz został zesłany na wygnanie, cesarz zamianował antypapieża Feliksa i kapłani i lud rzymski odrzucili go nie dlatego, owego antypapieża Feliksa, że był heretykiem, tylko dlatego, że był w komunii, w jedności z heretykami. Sam nie był heretykiem, ale był w jedności z heretykami. Przynajmniej nie było wiadomo, że jest heretykiem. That is the orthodoxy of the Roman see. To jest, na tym polega właśnie prawowierność stolicy apostolskiej. Rzymu. Ale jeśli chodzi o papieża Piusa XII, on specjalnie tam takich kiepskich nie mianował, po prostu był nieświadomy, czy miał już Zamianował, oczywiście zamianował. Ale tak, No nie był świadomy. Że to tak, He asked, because Pope Pius XII, he don't know how bad this whole modernist that he moved to the places like. I don't know. At the death of Pius X, there were 3 parties, you could say. One was the Pius X party, represented by Mary del Val, you might say that. Po śmierci świętego Piusa X w kościele były 3 partie, 3 główne obozy. Pierwszy to był ten z świętego Piusa X reprezentowany przez kardynała Rafaela Mary del Val. Then there were the modernists who did not hold positions of authority. Drugi to był obóz modernistyczny, który nie miał stanowisk hierarchicznych. Then the third party were the moderates. I trzeci obóz to byli tak zwani umiarkowani, prawda, moderanci. Prawda. They were against modernism, but thought that the suppression by Pius X was too strong. Oni byli generalnie ta trzecia grupa przeciwko modernizmowi, ale uważali, że święty Pius X przesadził w prześladowaniu modernistów.
So Benedict XV was elected in reaction against Pius X. I papież Benedykt XV został wybrany jako reakcja na ten niby ekstremizm świętego Piusa X. And so for 3 pontificates you had moderates instead of, let's say, integrists or the party of Pius X. You had moderates, that is Benedict XV, Pius XI, Pius XII. Można powiedzieć, że 3 pontyfikaty, które nastąpiły po świętym Piusie X, a więc pontyfikat Benedykta XV, Piusa XI, Piusa XII, były takimi pontyfikatami umiarkowanymi bardziej. And that permitted, because they did not take the measures against the modernists that they should have, that permitted the modernists to rise. I ci 3 papieże nie wzięli właściwej miary dla zwalczania modernizmu, co spowodowało, że modernizm mógł się odnowić, prawda? Jak gdyby nie docenili zła modernizmu. An example is Roncalli, who was accused under Pius X as a priest of suspicion of modernism in 1914. Przykładem niech będzie Roncalli, który został oskarżony o modernizm w 1914. Who rises in 1958 to the papacy. Który został wybrany na papieża w 1958, to jest Roncalli. In those years, that means the modernists were permitted to come up and make themselves public and become members of the hierarchy. No rzecz w tym, że między tym rokiem 1914 a 1958 nic mu się nie stało, prawda? Był podejrzany modernizm, a jakoś tam sobie funkcjonował w strukturach Kościoła. So I think that one cannot excuse those 3 popes of some negligence in not following the rules of Pius X. I ksiądz biskup uważa, że nie można całkowicie usprawiedliwić tych 3 ostatnich papieży od Benedykta XV do Piusa XII. Byli oni cokolwiek jakoś winni, zaniedbani po prostu w tym, że nie kontynuowali tej linii świętego Piusa X. For Pius X, the modernists were the enemies of the church. Dla świętego Piusa X modernizm to był po prostu wróg Kościoła. For the moderates, the modernists were good people who were a little confused. Dla tych umiarkowanych moderniści to byli tacy w sumie dobrzy ludzie, którzy coś tam są confused, bardziej zmyleni, trochę zagubieni, zagubieni. And they wanted to do good, but needed some instruction. Właściwie to nie chcieli dobrze, tylko potrzebowali pewnego instruktora, żeby nimi pokierować. That attitude was deadly. I to było po prostu śmiertelne dla Kościoła, ten sposób postępowania. If we had 3 pontificates of Pius X after 1914, we would not be here today. Jeżeli mielibyśmy takie 3 pontyfikaty po świętym Piusie X, jak święty Pius X, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ksiądz biskup pewnie by wykładał na uniwersytecie, prawda, w najlepszej sali. I said, you should be giving the conference in the University of Krakow, best hall, and president of Krakow, you order. Thank you. But I think that is the root of the problem. I to jest korzeń tego problemu, to jest istota. When there is a problem in the church, in any monarchy, Jak jest problem w Kościele, w każdej monarchii, bo Kościół przecież jest monarchią, ma strukturę monarchiczną, zawsze jest problem, patrzysz się na głowę, na monarchę. he is completely responsible for what happens in the church. I ta głowa, ów monarcha jest odpowiedzialny, w tym przypadku papież, za to, co się dzieje w Kościele.
jeszcze wcześniej, w 1904 roku, gdy Austro-Węgry wypowiedziały... Je parle en polonais pour que tout le monde comprenne peut-être. Już w 1904 roku, gdy Austro-Węgry wypowiedziały weto przeciwko wyborowi kardynała Rampoli, prawda? Później kardynał Rampola nie został wyrzucony poza Watykan i kształcił wielu jednak adeptów modernizmu, można powiedzieć, prawda? Więc no, trzeba przyznać, że wrogowie od dawna pracowali nad tym, żeby ten kościół po prostu zniszczyć. Już Rudolf Steiner powiedział, musimy zwołać papieża i musimy zwołać sobór. Potrzebujemy papieża, c'est déjà en 1903, quand l'élection du cardinal Rampolla a été annulée. Le cardinal Rampolla n'a pas été jeté dehors, si j'ose dire. Et il a fait beaucoup de choses mauvaises. Et alors pas contre la foi quand même. C'est-à-dire, il n'a jamais contredit la foi catholique. Il a été rejeté parce qu'il était contre les Autrichiens et pour les Français. Aha, to źle tradukuję. Bo już rzeczy złe się działy za kardynała Rampoli, ale on, twierdzi biskup Sanborn, nigdy nie powiedział nic złego przeciwko wierze. Był przeciwny, oficjalnie przynajmniej powiedział, był przeciwny Austro-Węgrom i za Francją był po prostu, był za Francją, a przeciw Austro-Węgrom. Przeciwko Austro-Węgrom. To jest oficjalny powód, prawda? To, czy Rampolla był masonem, modernistą, my tego nie wiemy. I za Świętego Piusa też nie było jakichś twardych dowodów. To jest taka różnica, że na przykład Roncalli był oskarżony o to, że ten Rampolla nie. Może był, ale więc Święty Pius X nie zaniedbał tutaj rzeczy, tylko po prostu nie było wiadomo, a oficjalnie weto cesarskie było z powodu, no tam jakiś był powód się znalazł, a nie był to powód wiary. Być może policja austriacka coś tam wiedziała więcej, ale nie był to oficjalny powód, więc tutaj ze strony Kościoła nie było jakby zaniedbania, prawda? To jest ta różnica. Mais il faut dire que les ennemis de l'Église ont travaillé depuis très longtemps quand même. Très longtemps. Depuis le XVIIIe siècle au moins. Depuis longtemps. Même, par exemple, le confesseur de Louis XVI était franc-maçon. W szkole Ludwika XVI był wolnomularzem. No i ten wrogowie Kościoła od dawna od XVIII wieku. Et ses deux frères étaient francs-maçons. Jego dwaj bracia byli Qui wolnomularzami. devenaient Louis XVIII et Charles X. Karol X. Alors, il y avait beaucoup de franc-maçonnerie. Les carmélites, les sœurs carmélites de Nantes Siostry karmelitanki z Nantes. ont brodé la, comment dire, maçonnique, comment dire, Fartuch masoński miał. pour George Washington. Siostry karmelitanki zrobiły fartuch masoński dla Jerzego Waszyngtona. Non, c'est vrai. Elles l'ont brodé. Imaginez-vous un grand œuvre de la franc-maçonnerie. Il y avait une corruption des idées incroyables pendant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et ça a produit le modernisme. Bardzo zniszczenie wiary było w XVIII. Et je suppose elles l'ont fait en toute bonne conscience. Et c'est ça, c'est le pire. Te siostry karmelitanki pewnie uszyły ten fartuch Waszyngtonowi w dobrej wierze. Straszne po prostu, no, ale taka była też świadomość. Nie? No, il y avait, there was from 18th century, Immanuel Kant said, the greatest day for religion will be when they all come together as one. No, Immanuel Kant w XVIII wieku powiedział,
lepszy dzień dla religii będzie wtedy, kiedy wszyscy się zjednoczą, będą razem. The idea of ecumenism and getting rid of dogma is an old idea. Ja myślę, że to rozbicie protestantyzmu powodowało to, bo ekumenizm jest pochodzenia protestanckiego, że oni się ciągle kłócili na temat wiary, no to wtedy takie tendencje zjednoczeniowe na zasadzie nie kłóćmy się na temat poszczególnych artykułów, tylko zróbmy jakąś jedność. And when Saint Pius X suppressed the modernists, they said among themselves, stay in the church, stay with it, so that we can rise again and take it over. No, gdy święty Pius X potępił modernistów, to oni przyjęli taką taktykę, mówili do siebie, zostańmy w kościele, trzymajmy się razem, aż no, przyjdzie nasz czas. Now, this is it's the fulfillment of the plan of the enemies of the church. No i tak się wypełnił plan wrogów Kościoła. Comme a dit Voltaire, écraser l'infâme. Tak, zniszczcie to, co obrzydliwe, no tak. Myślę, że ksiądz biskup miał trudny dzień, bardzo wiele dla nas uczynił, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dlatego też nie będziemy już go wiele męczyć, bo jutro będzie kolejny trudny dzień. I think we go to the end of the course. Excuse me? We finish? Yes, Yes, okay. Want to say a prayer? Yes. Okay. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.